chcesz wreszcie zacząć realizować marzenia swojej organizacji pozarządowej? To świetnie, bo słuchasz podcastu Granty to nie wszystko. Realizowanego przez Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Karolinę Duchińską i Joannę Szyniec-Mazur. Hello! Witamy w odcinku 6 na temat tego, co ma wspólnego działalność odpłatna z rozliczaniem projektu. W dzisiejszym odcinku Po pierwsze, o jakie rzeczy należy zadbać przed rozpoczęciem w ogóle działalności odpłatnej, żeby nie musieć się przejmować tym, że wskoczymy na działalność gospodarczą. chciałabym powiedzieć po drugie, ale wydaje mi się, że nie ma po drugie. Po drugie jest takie, że przy okazji opowiemy Wam też parę przykładów o tym, jak my to robimy albo jak to robią inne organizacje. No to już mamy po drugie. Mamy po drugie. Czyli po pierwsze, słuchajcie, formalności. Zaczynamy od uchwały. Uchwała to jest taki dokument, który możecie stworzyć albo poprzez walne zebranie, albo poprzez Walne zebranie członków stowarzyszenia, to jeżeli jest stowarzyszenie, albo poprzez uchwałę zarządu. O właśnie, tego słowa mi zabrakło. Słowa z zarządu mi zabrakło. I w przypadku fundacji to będzie uchwała zarządu, w przypadku stowarzyszenia to może być albo uchwała zarządu, albo uchwała walnego zgromadzenia członków. Wszystko zależy, co macie wpisane w statucie, kto może takie uchwały u was podejmować. Tak, ale zanim tą uchwałę wpiszecie, to musicie na pewno zadbać o to, żeby w statucie było wpisane to, że możecie działalność odpłatną prowadzić. Tak. Tak, bo to jakby jest najważniejsze. Bez tego nie możecie tej uchwały w ogóle nawet podjąć. Z tego, co ja kojarzę, w takim statucie wzorcowym ona jest wpisana możliwość prowadzenia tej działalności odpłatnej, ale sprawdźcie, czy na pewno u was to też się znalazło w statucie. Ja jeszcze tylko powiem, że to, o czym dzisiaj mówimy teraz, w tym konkretnym przypadku mówimy przede wszystkim o organizacjach pozarządowych, rejestrowych, czyli tam fundacja, stowarzyszenie, koło sportowe. Natomiast akurat to nie do końca dotyczy KGW, bo KGW rozlicza się troszkę na innych zasadach, inaczej może to sprzedawać. Tam nie ma działalności odpłatnej, tam w ustawie jest możliwość sprzedawania, ale nie jest to w formie działalności odpłatnej. My zrobimy w ogóle osobny odcinek o KGW i o sprzedaży przez KGW. Natomiast to, co jest ważne, to co powiedziała Aśka, nie wiem, czy to wyraźnie wybrzmiało, że działalność odpłatną mogą prowadzić organizacje rejestrowe. Czyli jeżeli macie stowarzyszenie nierejestrowe, zarejestrowane tylko w powiecie, czyli to stowarzyszenie zwykłe, inaczej to wtedy działalności odpłatnej prowadzić nie możecie. Nie możecie sprzedawać, więc jeżeli jesteście stowarzyszeniem zwykłym, to szybciutko wpis do KRS-u. Wpis do KRS-u. Jeżeli nie macie członków, to zróbcie z tego stowarzyszenia fundację. Będzie prościej. No i teraz tak, co taka uchwała powinna zawierać? Po pierwsze, musicie nadać sobie jakąś nazwę tej działalności odpłatnej. No i te nazwy mogą być różne, fajnie, żeby one miały sens. My na przykład w naszym stowarzyszeniu mamy działalność odpłatną pod tytułem Przyrodnicza. Tak, my w ogóle prowadzimy dwie działalności odpłatne. Ja to mówię dlatego, żebyście też wiedzieli, że to nie jest tak, że tylko w danym okresie możecie prowadzić tylko jedną działalność odpłatną. My dzisiaj będziemy wam mówić na przykładzie przyrodniczej, ale my prowadzimy równolegle dwie działalności odpłatne. Tak, i to jest druga, to jest aktywizacja kobiet i dziewczyn i tutaj jakby inne działania są prowadzone i w ogóle z innej sfery pożytku publicznego rzeczy robimy w jednej i w drugiej działalności odpłatnej. Tak, więc po pierwsze ta uchwała, w tej uchwale musi znaleźć się nazwa tej działalności odpłatnej, musi znaleźć się obszar pożytku publicznego, w ramach którego, albo który będzie realizowany przez tą działalność odpłatną. Ten katalog pożytku publicznego macie w ustawie, a w swoim statucie... Artykuł. A w swoim statucie macie wybrane już te punkty z obszaru z pożytku publicznego, bo, uwaga, możecie realizować działalność odpłatną tylko w ramach tych obszarów, które macie u siebie w statucie. Więc tutaj, ale możecie mieć tych obszarów bardzo dużo, a działalność odpłatną prowadzić tylko z jednego lub dwóch. Możecie mieć też wszystkie w statucie wymienione z ustawy i tak bardzo często też się dzieje, dlatego żeby nie blokować sobie możliwości. Nie? Więc tutaj wskazujecie w tej uchwale, który pożytek publiczny będzie realizowany przez tą waszą konkretną działalność. Wiadomo, w naszej działalności przyrodniczej jest to dosyć jasne, że wszelkie pożytki publiczne związane z ochroną środowiska, z edukacją, to są realizowane w ramach tej działalności przyrodniczej. Ekologia.
Też ważne jest to, że żeby oprócz tego pożytku publicznego, który sobie wpisaliśmy do tej uchwały, wpisać sobie też sposób realizacji tego pożytku. I to też macie wpisane w statucie. Tak, tej działalności odpłatnej. W statucie macie w ogóle wszystkie sposoby, które jako organizacja możecie realizować, czyli te sposoby zarówno dla działalności odpłatnej, jak i działalności nieodpłatnej. Ale być może jest tak, że w ramach działalności odpłatnej będziecie realizować tylko niektóre formy, na przykład poprzez robienie warsztatów lub poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych i tak to będziecie realizować. Chodzi o to, żeby w tej ustawie, w tej uchwale dość precyzyjnie określić i pożytek publiczny, i sposób realizacji, nazwę i okres trwania, bo działalność odpłatna to wy określacie, jak długo będzie trwała, kiedy się zacznie i kiedy się skończy. Ona wcale nie musi zaczynać się 1 stycznia i kończyć 31 grudnia, może zaczynać się 1 maja 2023, a kończyć, 5 maja 2024 albo 10 czerwca 2025. Ale, bo ja tutaj mam wrażenie, że troszkę wybiegłaś przed szereg, bo chyba zapomniałyśmy powiedzieć o tym, że a propos tego okresu realizacji, to ważne jest to, żebyście nie produkowali nie wiadomo ile tych uchwał dotyczących rozpoczynania działalności odpłatnej. Bo my często słyszymy o tym, że na przykład jeżeli robicie jakieś warsztaty, na przykład, w szkole, jakiś cykl warsztatów i ten cykl warsztatów to jest na przykład 5 warsztatów w ciągu miesiąca, to wy sobie robicie działalność odpłatną od 1 maja do 30 maja, bo w tym czasie jakby zamykacie tą działalność odpłatną. Ale jeżeli ten cykl warsztatów jest powiązany z jakimś jednym tematem, na przykład równouprawnienie, to pytanie jest takie, czy wy będziecie w najbliższym okresie realizować więcej tego typu rzeczy związanych z równouprawnieniem? Bo jeżeli tak, to nie ma sensu tej działalności odpłatnej zamykać w takich malutkich okresach czasu, dlatego, że trudniej nam się to będzie potem rozliczać, zerować te koszty z przychodami. Natomiast lepiej jest jakby zastanowić się i zebrać w jedną całość wszystkie działania, które chcemy sprzedawać związane z równouprawnieniem i nadać temu jakiś dłuższy okres działania. Taki standardowo, jak się nadaje, to się nadaje rok, ale to nie musi być rok kalendarzowy. Może być krócej, może być nawet 3 lata. Ważne jest też to, że to by miało jakąś taką logikę, żeby to było w miarę dobrze wymyślone, dlaczego akurat rok, a nie na przykład miesiąc, nie? Tak, tym bardziej, że tak jak mówiłyśmy na początku, ta działalność odpłatna ma logikę projektową, więc to się musi zawierać, określać, mieć ramy. Dlatego ważne jest to określenie czasu trwania i wcale to nie musi być tylko jedno działanie, tak jak projekt nie jest często jednym działaniem, tylko jest zbiorem zadań zmierzających do realizacji jakiegoś celu, rozwiązania jakiegoś problemu. O tej logice projektowej będziemy mówili w następnym podcaście, w następnym odcinku naszego podcastu. Będziemy dokładnie wam o tym opowiadać. Natomiast ważne jest to, żebyście traktowali tą działalność odpłatną jako projekt i tak też ją opisywali, czyli ten okres czasu. Dlatego, że przeprowadzając przez na przykład rok tej działalności przyrodniczej 20 warsztatów edukacyjnych, 3 gry terenowe, 4 działania sprzątania na przykład terenów przyrodniczo ciekawych w naszym mieście i jakby robiąc przy okazji piknik i ognisko dla osób, które tam są, to wszystko możecie wrzucić jako rozliczenie jednej działalności odpłatnej pod tytułem przyrodnicza. Ważne jest tylko to, żeby na końcu koszty były zrównane z przychodami. I wtedy, jeżeli macie wiele działań wpisanych w jedną działalność przyrodniczą, dużo łatwiej jest wam wyzerować te koszty. I teraz tak, ważne jest też, że zanim zaczniecie jeszcze w ogóle, właśnie już troszkę weszliśmy w ten temat, zanim w ogóle zaczniecie prowadzić tą działalność odpłatną, żebyście zrobili taką troszkę prognozę, taki plan tego, co wy chcecie sprzedawać w ramach tej działalności odpłatnej. Słuchajcie, zanim rozpoczniecie działalność odpłatną w waszej organizacji pozarządowej, dobrze jest sobie też zaplanować, robić taką prognozę kosztów i przychodów, które mogą się pojawić, które chcecie, żeby się pojawiły w ramach konkretnej działalności odpłatnej.
I takim pierwszym rodzajem kosztów, które mogą się pojawić, to są takie koszty bardzo bezpośrednio związane z waszą działalnością odpłatną. Najprościej rzecz mówiąc, w przypadku prowadzonych warsztatów będzie to koszt osób... Krzesiwa na przykład. No może być krzesiwa? Może być. O, krzesiwa. Ale ja chciałam powiedzieć o osobach, które prowadzą takie warsztaty. My się tutaj tak chichramy, bo przed chwilą się też o to pokłóciłyśmy, także żeby nie było tak pięknie. Natomiast wszelkie koszty, które są bezpośrednio związane z dostarczeniem waszego produktu i usługi. Jeżeli to są warsztaty, czyli koszt pracy. Jeżeli to są jakieś produkty fizyczne, to są konkretnie koszty związane z materiałami do tych produktów. Ale to też mogą być koszty poczęstunku, może to być jakiś sprzęt, jeżeli jest on wam niezbędny do tego, żeby wykonywać tą działalność. Żeby rozpocząć. Tak, jeżeli bez tego sprzętu nie jesteście w stanie rozpocząć, na przykład nagrywając filmy na YouTubie, potrzebujecie kamery. To użyjcie telefonu. Tak, użyjcie telefonu. Natomiast tak sobie takie szpile tutaj wbijamy, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Koszty bezpośrednie, czyli to jest tak bardzo logiczne, że wiadomo, tego potrzebuję, żeby dostarczyć ten produkt. Mogą być też, słuchajcie, dla odmiany koszty pośrednie. I te koszty pośrednie to na przykład, to jest taki koszt, który bezpośrednio nie wpływa na realizację, ale może was bardzo wspierać. Czyli na przykład reklama, dzięki której pozyskacie odbiorców. No, pamiętajcie też, że reklama to nie jest tylko koszt tego, że wrzucicie że opłacicie fakturę tą reklamę, ale tą reklamę musi ktoś jeszcze ustawić, stworzyć do tej reklamy grafiki, filmy i tak dalej. Czyli wszystkie treści, cały ten komunikat, który spowoduje, że odbiorcy się pojawią. Takim kosztem pośrednim może być też koordynacja, czyli ta cała praca związana na przykład z komunikacją z klientami, z pilnowaniem jakichś list obecności, co tam jeszcze może być w tej koordynacji? W ogóle z obsługą klienta, tak szeroko pojętą, z zakupami, które trzeba wykonać, tak. Z tego typu rzeczami. Natomiast to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że dzięki właśnie tym takim kosztem pośrednim możecie sobie bardzo łatwo na koniec tego rozliczania tej działalności odpłatnej, czyli jak ten termin realizacji tej działalności odpłatnej wam się kończy, a zostaje wam za dużo kasy w tej działalności odpłatnej, to, co możecie najprościej zrobić, to wystawić sobie umowę, na przykład na koordynację. Tak, słuchajcie, tyle się mówi w ogóle o wypaleniu w organizacjach pozarządowych, a ja mam wrażenie, że gdyby ludzie pracujący, ciężko pracujący w organizacjach też się wynagradzali tak finansowo za to, co robią, oprócz tej satysfakcji takiej, wiecie, psychiczno-mentalno-umysłowej, którą mamy za to, że pomagamy światu, to też to wypalenie byłoby trochę mniejsze, bo na przykład moglibyśmy jakoś sobie wynagrodzić albo naszej rodzinie to, że nas czasami długo nie ma. To jest po prostu zapłata za waszą pracę i to też nie jest, też będziemy bardzo często o tym mówić, żebyście wyceniając produkty brali pod uwagę wszystkie czynności, które muszą się zadziać, żeby ten produkt w ogóle trafił do sprzedaży. Czyli cały proces rozwoju produktu, cały proces właśnie koordynacji, obsługi klienta, reklamy. Cały czas, jaki poświęcacie na przykład na przygotowanie, nie już samo przyprowadzenie i dostarczenie do klienta, ale też to wszystko, co musicie zrobić dookoła, co czasami zajmuje dużo więcej czasu niż sama realizacja zadania. I słuchajcie, tutaj tak w zasadzie można by na tym skończyć, gdyby nie to, że są jeszcze takie dwie fajne rady, które my wam możemy dać związane z kosztami. Po pierwsze, jeżeli dobrze sobie wymyślicie i zaplanujecie tą działalność odpłatną, to jakby w koszty tej działalności odpłatnej możecie wrzucić rzeczy, które chcecie robić misyjnie. Na przykład, takim przykładem u nas jest jakby tak bardzo na bieżąco. My w okolicach Nocy Świętojańskiej robimy takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet. Dostajemy jakby za to... Jest to wsparcie finansowe z gminy. Tak, z gminy. Natomiast są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić, bo brakuje nam na to pieniędzy. I co roku pozyskujemy w różny sposób, inny sposób dodatkowe pieniądze na te głogowianki. Jednym z takich sposobów jest organizacja w ramach działalności odpłatnej warsztatów rozwojowych dla kobiet. Dzięki temu, że w tym roku sprzedamy przed tymi głogowiankami 3 warsztaty. Każdy warsztat będzie miał jakiś swój koszt, to my będziemy mogli z tych pieniędzy, które będą dochodem z tych warsztatów, współfinansować realizację. Jakby dofinansować niektóre działania, konkretne działania na głogowiankach, których w ogóle nie było w projekcie, a chciałybyśmy zrobić. I to też jest taka fajna możliwość, żeby móc to zrobić w ramach działalności odpłatnej.
My mamy w ogóle w swojej misji takie założenie, że pomagamy kobietom stać się niezależnymi, biorąc pod uwagę różne obszary ich życia. Więc każda kobieta, która u nas na Głogowiankach wykonuje jakąś pracę, bardzo nam zależy na tym, żeby ją wynagrodzić, żeby jej pokazać, że jej praca, oprócz tego, że jest doceniana przez wszystkich, to jest też po prostu doceniana tak finansowo i właśnie dlatego musimy pozyskiwać te pieniądze też z dodatkowych źródeł, bo jak powiedziała Joanna, a bardzo mnie to rozbawiło, że dotacja od 5 lat jest taka sama, a ceny jednak nie. No, nie wiem jeszcze tutaj się śmiać, natomiast mało śmieszne, chyba można płakać bardziej niż nie śmiać. Natomiast tutaj zupełnie bez żadnych pretensji, bo my sobie też zdajemy sprawę, że jakby ta konkurencja na tych środkach jest duża. No też gminy dostają po prostu mniej pieniędzy. Dokładnie tak. Natomiast jeszcze tak warto też wspomnieć o tym, że kobiety generalnie mają tendencję do niedoceniania swojej pracy. Jakby my się z tym spotykamy od 2017 roku. Kobiety albo bardzo nisko wyceniają swoją pracę, albo w ogóle są dużo bardziej skłonne robienie rzeczy za darmo, które mogłyby spokojnie sprzedawać. Dlatego bardzo nam na tym zależy. Nawet bardzo dobrze wykształcone kobiety mają taką tendencję do tego, żeby się nie doszacowywać swoich zarobków. Dobra. Dokładnie tak. Słuchajcie, więc to jest taki tip, żebyście się zastanowili, jakie działalności misyjne możecie sobie tutaj wrzucić jako koszty i robić to w ramach też tej działalności odpłatnej. Natomiast tutaj jeszcze taka, myślę, że ważna informacja. Ważna informacja z punktu widzenia rozwoju waszej organizacji i też takiego właśnie przeciwdziałania wypaleniu się. Ważna informacja jest taka, żebyście szacując w ogóle waszą działalność odpłatną i ceny, w ogóle o polityce cenowej na pewno też będzie osobny odcinek, natomiast jeżeli szacujecie w ogóle te ceny, to szacujcie je w taki sposób, że jak już pozbieracie te wszystkie koszty do kupy, które chcecie i wyjdzie wam jakaś cena, to doliczcie sobie jeszcze 20%. Doliczcie te 20%, które potem przeznaczycie na taki fundusz właśnie rozwojowy. Tak, to mogą być różne rzeczy. Wy możecie sobie na przykład kupić w ramach tego funduszu rozwojowego kamerę. Możecie sobie łóżko do masażu. Tak, ale może pojedziecie na jakieś szkolenie, tak? Które wzmocni wasze kompetencje w tym obszarze. Więc warto jest nie zapominać o tym, że kto się nie rozwija, ten się zwija. Więc żeby ta działalność odpłatna coraz lepiej hulało, warto jest przeznaczyć jakiś procent na to, żeby móc cały czas się jakby kształcić lub rozwijać, tak? Może to być 20%, my tak mamy w naszej organizacji, wy możecie przyjąć jakąś inną kwotę. To tak jeszcze trochę przedłużając ten odcinek, to powiem, że to też jest tak, że prowadząc działalność odpłatną, jesteście postrzegani na rynku tak jak przedsiębiorcy. Oczywiście z misją, realizujący pożytek publiczny, jednak przedsiębiorcy. I pamiętajcie o tym, że jeżeli wy nie będziecie się rozwijać, a konkurencja wasza w postaci przedsiębiorców będzie się rozwijać, no to będzie wam trudno zdobyć klientów i zarabiać na tej działalności odpłatnej na realizację waszej misji. No i tyle w dzisiejszym odcinku, a w następnym odcinku obiecana logika projektowa, która przyda wam się nie tylko do działalności odpłatnej, ale również w projektach, w pisaniu projektów, bo okaże się za chwilę, że pisanie projektów i jakby projektowanie działalności odpłatnej jest bardzo, bardzo podobne. Ale oprócz tego chciałyśmy wam jeszcze parę słów powiedzieć, dlaczego łatwiej jest planować działalność odpłatną, jeżeli już prowadziliście jakieś działania w swojej organizacji, nawet jeżeli robiliście to nieodpłatnie lub jakby finansując się z grantów. Ale zanim usłyszymy się w 7. już odcinku Granty to nie wszystko, to pamiętajcie o tym, żeby wiecie co zrobić, nasz kanał na YouTubie, taki dzwoneczek włączyć na takim portalu, na którym słuchacie naszego podcastu, zajrzeć na nasz fanpage albo na Instagram Miedziowego Stowarzyszenia i koniecznie sprawdzić, co oferujemy wam na stronie www.miedziowestowarzyszenie.pl. A jeżeli byście chcieli zadać nam jakieś pytania w związku z tym, co dzisiaj powiedziałyśmy, to zapraszamy was do tego, żebyście to zrobili na naszej grupie poświęconej organizacjom pozarządowym i działalności odpłatnej, czyli działalność odpłatna, klub lokalnego działacza. Jeżeli zadacie publicznie tam swoje pytania, my na pewno wam odpowiemy też publicznie. Natomiast jeżeli byście chcieli przegadać z nami jakieś tematy prywatnie, to zapraszamy was na płatne konsultacje. Do zobaczenia w 7. odcinku. Do zobaczenia.